Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić trochę smutny temat, a jest nim bunt Lucyfera. W Biblii Lucyfer zastąpiony jest teraz słowem syn Jutrzenki, jednak słowo szatan występuje w niej wielokrotnie. Prawie każdy o tym wie, że istoty te zbuntowały się kiedyś przeciwko Bogu. Jednak Księga Urantii przynosi dodatkowe wyjaśnienie wszystkich tych tragicznych wydarzeń. Aby wyjaśnić, o co chodzi i jak doszło do buntu, należy opowiedzieć nieco o tym, czym jest lokalny system zamieszkałych planet, bo to właśnie w nim doszło do buntu. Otóż jest to grupa planet krążących wokół najbliższych nam gwiazd, licząca obecnie 619 planet zamieszkałych przez istoty rozumne. System lokalny jest najniższym ogniwem administracji wszechświatowej. Cały system kierowany jest ze sztucznie stworzonej planety zwanej Jeruzem. Władcą tego systemu był kiedyś Lucyfer, a jego pierwszym asystentem szatan. Lucyfer był wyjątkowo utalentowany i inteligentny, czym się wyróżniał pośród podobnych mu władców innych systemów. Być może wszystkie te talenty i zdolności sprawiły, że owładnęła nim pycha i uznał, że wcale nie musi kierować powierzonym mu systemem zgodnie z boskimi prawami, ale może to robić zgodnie z własną wolą i według własnych planów. Mniej więcej 200 000 lat temu czasu ziemskiego Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. Wybuch buntu zaczął się wraz z ogłoszeniem lucyferowej deklaracji wolności, czy manifestu Lucyfera, w którym Lucyfer twierdził, że Bóg naprawdę nie istnieje, że grawitacja fizyczna i przestrzeń energia są naturalne dla wszechświata, a nie stworzone. Atakował prawo Jezusa Chrystusa do zarządzania powierzonym mu wszechświatem w imieniu hipotetycznego Boga Ojca. Atakował wiele istot wszechświatowych, wiernie wykonujących boską wolę, nazywając ich zdrajcami czy obcymi potentatami. Utrzymywał, że nieśmiertelność jest nieodłączną cechą osobowości i że zmartwychwstanie jest naturalne i automatyczne, niezależne od czynienia Bożej woli przez człowieka. Kwestionował i potępiał cały plan rozwoju i szkolenia ludzi po ich śmierci cielesnej i głosił, że istoty te powinny korzystać z wolności indywidualnego samookreślenia. Szatan z kolei głosił, że należy czcić wszechświatowe siły materialną, intelektualną i duchową. Jednak hołd taki powinien być odbierany jedynie przez właściwego i aktualnego władcę Lucyfera, określanego jako przyjaciela ludzi i aniołów oraz Boga wolności. Samostanowienie było głównym hasłem buntu Lucyfera. Utrzymywał on, że cały rząd powinien się ograniczać do lokalnych planet i ich dobrowolnej konfederacji w systemach lokalnych. Nie uznawał żadnego innego nadzoru. Mianował się nowym szefem światów i systemów wyzwolonych. Twierdził, że większość rządzi, a umysł jest nieomylny. Do buntu przyłączyła się znaczna część aniołów oraz innych istot niebiańskich, znajdujących się wtedy w systemie lokalnym. Władcy 37 planet też przyłączyli się do buntu. Wiele tych istot później żałowało swojego postępowania i oczekują obecnie jakiejś formy rehabilitacji. Przywódcy buntu nigdy niczego nie żałowali. Odsunięci teraz od jakiejkolwiek władzy i uwięzieni, pozostają niezmienni w swojej pysze. Po wybuchu buntu władcy konstelacji, a więc wyższego szczebla administracji wszechświatowej, przejęli kontrolę nad zbuntowanym systemem i po 2 latach czasu systemu, a więc mniej więcej po 6 ziemskich latach od wybuchu buntu, ustanowili władcą systemu wiernego Bogu Lanaforge w miejsce odsuniętego od władzy Lucyfera. Buntownicy jednak nadal działali
choć pozbawieni wszelkiej władzy. Wciąż prowadzili swoją zwodniczą i kusicielską działalność, aby dezorientować i bałamucić umysły istot. Szefowie buntu mogli się przemieszczać po całym systemie i szukać dalszych możliwości szerzenia swych doktryn, niezadowolenia i samostanowienia. Jednak przez prawie 200 000 lat nie potrafili zwieść żadnej innej planety, oprócz tych 37, które przyłączyły się do buntu na samym początku. Bóg Ojciec albo Jezus czy wyższe władze wszechświata mogły unicestwić bunt w zarodku i zlikwidować buntowników. Jednak, co może wydawać się dziwne, nie zrobiono tego. Postanowiono dać wszystkim istotom systemu lokalnego możliwość zapoznania się z ideami buntu i opowiedzenia się po stronie Boga albo Lucyfera. Buntownikom natomiast dano szansę poprawy i długi czas na przemyślenie swojego postępowania i zejście ze złej drogi. Nastąpiła ideologiczna wojna w niebie, o której tak pisze książka. Ta walka w niebie była wyjątkowo tragiczna i bardzo realna. Chociaż nie było w niej nic z barbarzyństwa, tak charakterystycznego dla wojny fizycznej na niedojrzałych światach, konflikt ten był znacznie bardziej zabójczy. W walce materialnej życie materialne jest w niebezpieczeństwie, ale wojna w niebie była prowadzona o życie wieczne. Nie była to wojna w całym wszechświecie, liczącym miliardy zamieszkałych planet, a tylko w naszej, niewielkiej części wszechświata, ale niestety objęła także naszą planetę. Po stronie Lucyfera opowiedziała się Ziemia, a właściwie Kaligastia, który ją wtedy zarządzał. Był on kiedyś członkiem osobistego personelu Lucyfera. W Biblii Kaligastia określany jest słowem diabeł. Należy dodać, że Lucyfer, szatan i Kaligastia byli lojalnymi Bogu administratorami i dobrze wykonywali swoje obowiązki, aż do czasu buntu. W zamierzchłych czasach, setki tysięcy lat temu, Ziemia posiadała swój niebiański rząd, złożony z Kaligastii i jego personelu, którego siedziba mieściła się mniej więcej tam, gdzie teraz jest Zatoka Perska. Planetarny książę Kaligastia przybył na Ziemię około 500 000 lat temu i zaczął cywilizować prymitywne istoty ludzkie. Kaligastia był niewidzialny dla ludzkiego wzroku, ale towarzyszył mu personel złożony z widzialnych istot materialnych. Bardzo powoli uczono wtedy prymitywnych ludzi rolnictwa, hodowli, piśmiennictwa, garncarstwa, wypalania cegły, tkactwa, religii i prawa etycznego. Idee cywilizacji krzewionych w tych zamierzchłych czasach rozpowszechniały się bardzo powoli w rejonie Dalamatii, bo tak nazywała się siedziba niebiańskiego rządu na naszej planecie. W regionach oddalonych od Dalamatii większość prymitywnej ludzkości trwała w stanie dzikości. Po tym, jak Kaligastia przyłączył się do buntu Lucyfera, powolny rozwój ludzkości zastąpiono zastosowaniem radykalnych metod rozwoju. Głoszoną wolność prymitywni ludzie uznali za samowolę i planeta powoli pogrążyła się w chaosie. Większość tego, czego nauczano prymitywnych ludzi z tamtych czasów, zostało zapomniane i utracone podczas buntu. Dopiero w czasie przybycia na planetę Adama i Ewy 37 000 lat temu zaczęto znowu nauczać ludzi podstaw cywilizacji, ale to osobny temat. Lucyfer został aresztowany i osadzony na specjalnych światach więziennych w systemie lokalnym mniej więcej 2000 lat temu. Aresztowania dokonano na polecenie pradawnych czasu, zarządzających superwszechświatem, czyli ogromną częścią kosmosu, liczącą miliardy zamieszkałych planet.
Szatan okresowo odwiedzał zbuntowane światy i ich zbuntowanych władców. Został aresztowany i osadzony razem z Lucyferem na świecie więzieniu w systemie lokalnym mniej więcej w tym czasie, kiedy Ziemi przekazywana była Księga Urantii, czyli w pierwszej połowie ubiegłego wieku. O Kaligastii, określonym mianem diabła, książka pisze tak. Kaligastia, wasz planetarny książę odstępca, nadal jest wolny na Urantii, czyli Ziemi, i może przeprowadzać swoje nikczemne plany, ale nie ma absolutnie mocy wkraczania w ludzkie umysły, czy też zbliżania się do dusz ludzkich, żeby je kusić czy demoralizować, chyba że naprawdę zapragną być przeklęte jego niegodziwą obecnością. Cytat ten podaje dwie ciekawe informacje. O tym, że Kaligastia, czyli diabeł, nadal miesza w sprawach naszej planety, co jest dla wielu oczywiste, i o tym, że nie ma możliwości wkraczania w ludzkie umysły wbrew woli człowieka, czyli tak zwane opętanie może nastąpić tylko na ludzkie życzenie. Zastanawiam się, podobnie jak wielu innych czytelników książki, dlaczego po aresztowaniu najpierw Lucyfera, a potem szatana, Kaligastii zostawiono na wolności. Pozbawiono go wszelkich władz niebiańskich, ograniczono jego wpływy na ludzi, a jednak w pewien sposób może on ingerować w sprawy tej ziemi, prawdopodobnie przez ludzkich pośredników. Być może chodzi o to, aby podobnie jak 200 000 lat temu, kiedy pozwolono rozwijać się buntowi w niebie, ludzkość się przekonała, i to dokładnie, na czym polega fałszerstwo satanistycznych i innych przeciwnych Bogu ideologii. Książka radzi, aby jednak nie przypisywać wiele zła istniejącego na ziemi diabłu, pisząc tak. Ogólnie biorąc, kiedy słabi i rozwiąźli śmiertelnicy pozornie ulegają wpływowi diabłów i demonów, są tylko zdominowani swymi własnymi podłymi dążeniami, zwodzeni swymi naturalnymi skłonnościami. Diabłu przypisuje się bardzo dużo zła, które do niego nie należy. Księga Urantii nie opisuje dokładnego mechanizmu szybkiego przesyłania informacji we wszechświecie. Jednak jak wynika z tekstu, działa to bardzo szybko i raczej nie stosuje się do tego celu fal elektromagnetycznych. Otóż w momencie buntu wszelkie środki szybkiej komunikacji międzyplanetarnej i wszechświatowej zostały wyłączone w całym zbuntowanym systemie lokalnym. Książka pisze, że zostaną znowu włączone po ostatecznym osądzeniu Lucyfera i innych buntowników. Proces sądowy buntowników już się rozpoczął, jednak dla istot żyjących wiecznie czas ma inne znaczenie i do wyroku mogą upłynąć setki ziemskich lat. Być może wtedy nawiążemy kontakty z istotami duchowymi, jak również z istotami materialnymi z innych planet. Książka pisze, wasza planeta wydaje się być bardzo zdezorientowana i wyjątkowo opóźniona we wszystkich stadiach postępu intelektualnego i osiągnięć duchowych, gdy się ją porównuje z lojalnymi światami wszechświata. Sytuacja taka spowodowała, że planetą zainteresował się Jezus i postanowił ją odwiedzić i narodzić się jako człowiek Bóg w Betlejem. Jest to wyjątkowy zaszczyt dla Ziemi, ponieważ Syn Stwórcy, władca całego wszechświata lokalnego, rodzi się na jednym z podlegających mu światów tylko raz w czasie całego swego wiecznego życia. Inne planety otrzymują w to miejsce innych nauczycieli. Cały bunt Lucyfera nie wpłynął w najmniejszym stopniu na szansę życia wiecznego mieszkańców tej ziemi.
Tak samo Ziemia nigdy nie była planetą szatana czy innych buntowników albo kosmicznym więzieniem, jak twierdzą niektórzy tak zwani eksperci. Bunt dał nam raczej dodatkową szansę rozwoju w przyszłym życiu, jak pisze o tym książka. Wznoszące się istoty z takich jak Ziemia, odosobnionych światów, zajmują swój własny sektor mieszkalny na Jeruzem i nazywane są agondonterami, co oznacza ewolucyjne istoty obdarzone wolą, które mogą wierzyć, nie widząc, wytrwać, gdy są odosobnione i triumfować nad trudnościami nie do pokonania nawet wtedy, kiedy są same. W przyszłym życiu agondonterom często powierza się ważniejsze zadania wymagające wiary i zaufania, gdyż wiadomo, że w obliczu trudności nie zawiodą. Być może nauki Księgi Urantii przyniosą odświeżające tchnienie dla naszej cywilizacji i usuną wielkie dysproporcje pomiędzy rozwojem materialnym i duchowym planety.